Cześć, siemanko, witajcie na kanale Paweł Laco, kanał narzędziowy. Chciałem Wam zaprezentować dzisiaj nowy system na akumulator 18V, system EXT. Jest to marka Evolution. Ta marka już jest na polskim rynku od bardzo dawna. U mnie na kanale są te narzędzia, jeżeli chodzi o narzędzia sieciowe, i one są naprawdę dobre. Bardzo dobrze się nimi pracuje, jakościowo są bardzo dobrze wykonane. Co ciekawe, w tym nowym systemie to jest po prostu to, że te narzędzia EXT, akumulatory, idealnie pasują do Erbauera, czyli jeżeli posiadamy już system Erbauera EXT, to możemy po prostu zakupić sobie takie narzędzia bez ładowarki i bez akumulatorów. Ale jeżeli chcemy wejść w ten system, no to możemy po prostu sobie zakupić albo osobno te narzędzia bez akumulatorów i bez ładowarek, albo w komplecie. Także u mnie na kanale od dzisiaj będą prezentowane te narzędzia. Zobaczymy, jak one działają, jak funkcjonują. Jeżeli chodzi o te narzędzia, to one posiadają system tarcz wielozadaniowych, czyli możemy przecinać różne materiały, multimateriały, stal miękką, tworzywa sztuczne, drewno, metale kolorowe, no różnego rodzaju materiały po prostu. Tarcza jest dosyć taka cienka i ona po prostu powoduje to, że bardzo łatwo skrawa się dany materiał, a oprócz tego Evolution posiada bardzo dużo różnych tarcz w różnych kolorach, przeznaczonych specjalnie do danego materiału. Czy to aluminium, czy stal nierdzewna, czy miękka stal, osobno do drewna, osobno do betonu. Także jest bardzo duży wybór. Pilarka z posuwem, ukośnica tak zwana, odkurzacz warsztatowy. Dodatkowo tutaj mamy zakrętarkę udarową, wiertarkę udarową, lampkę warsztatową, LED. Także te narzędzia będą na początek, a później się zobaczy, jak będzie dalej. Dzisiaj zaprezentujemy tą ukośnicę. Jest to ukośnica z posuwem. Tutaj mamy tarczę pewnie. Tarcza FIS 185 mm. Także ona pasuje również idealnie do pilarki ręcznej, sieciowej. Ten system akumulatorów też posiada tą pilarkę na akumulator. Możemy nawet zobaczyć, bo tutaj już wymieniałem w pilarce ręcznej, czy jest taka sama tarcza. Wszystko to samo. Zobaczcie, ta sama średnica. Tarcza cieniutka, dlatego jest mniejsze skrawanie, łatwiej to idzie. I tutaj mam tą sieciową tarczę wymienioną. Bardzo dobrze się nią pracuje. Czyli tak, tarcza już jest. Instrukcja obsługi. Instrukcja montażu tej pilarki, która jest bardzo prosta. Tu mamy taki zacisk. Redukcja do odciągu. Śrubki. Śrubka ze sprężynką zaciskowa do prowadnicy. I również dodatkowa śruba do ustawiania sobie kąta cięcia. Tutaj w zestawie mamy akumulator EXT 4 Ah. To jest ten zestaw, który właśnie posiada akumulator i ładowarkę, a możemy sobie to kupić po prostu bez tego. Jeżeli mamy system Erbauera, to nam idealnie spasuje. Prowadnice, boczne takie wsporniki, które montujemy po bokach tej ukośnicy. A tutaj mamy tak, szybką ładowarkę
To jest taka na jedną pozycję, czyli na jeden akumulator, bo również Evolution posiada na 2 akumulatory. Taki woreczek do odciągu. I tutaj mamy element napędowy. Oraz stolik roboczy. Parametry, jakie posiada ta ukośnica, to mamy tutaj taką tabliczkę: 18 V napięcie zasilania, prędkość obrotowa maksymalnie 4200 obrotów na minutę, średnica w tarczy FI 185 mm, średnica otworu FI 20 mm, cięcie jakie możemy przy 0 stopniach dokonywać to jest 210 mm, jeżeli chodzi o długość, i wysokość 58 mm maksymalnie. Miejsce na akumulator. Tutaj wkładamy do prowadnicy odciąg. Dodatkowo tutaj mamy ogranicznik głębokości cięcia, także tu jest taka zapadka. I tutaj mamy taki bolczyk, gdzie zwalniamy po prostu ten układ napędowy. Wtedy możemy podnieść to do góry. A jeżeli chodzi o stół roboczy, to tutaj mamy tą śrubę regulacyjną. Dodatkowo dźwignię na sprężynce. I możemy ustawiać sobie kąty cięcia od 0 do 50 stopni w lewo i od 0 do 50 stopni w prawo. Ukośnica posiada jeden zacisk. Możemy go również regulować, wysokość. Zarówno z tej strony możemy go włożyć, zacisnąć, jak i również z drugiej strony. Tu mamy kluczyk gimbusowy. A z kolei tutaj, gdzie wkładamy prowadnicę, są takie otwory łożyskowane. I możemy regulować ją w zakresie od 0 do 45 stopni. A tutaj mamy taki bolczyk, śrubę regulacyjną, także możemy dokonać różnej takiej poprawki, korekty. Tak, mamy pełne 45 stopni. Nóżki gumowane możemy przykręcić do stołu w 4 pozycjach. Nie ma żadnych tutaj nadlewek, jakiejś takiej roboty, takiej byle jakiej. Tu są takie otwory. W momencie, kiedy wciśniemy tutaj takie bolczyki, 2 tam do końca, to te bolce tu wyskoczą z jednej i z drugiej strony i zablokują nam się właśnie w tych otworach. Bardzo ładnie chodzi na łożyskach ta prowadnica. Tutaj teraz dobrze widać ten ogranicznik głębokości, czyli możemy sobie po prostu to ustalać śrubą, także nie musimy zagłębiać całej tej tarczy w materiał, tylko tam odpowiednią głębokość regulujemy sobie tutaj. Jeżeli nie chcemy
to po prostu tego nie używamy i wtedy do końca to nam się zagłębia. Tu mamy lewy gwint, odkręcamy tak jakbyśmy przykręcali. Część gumowana tutaj tego uchwytu nie włączymy, jeżeli nie zwolnimy tej zapadki tutaj i dopiero możemy włączyć ten wyłącznik. Akumulator EXT, dwie kreseczki naładowane, także musimy go podłączyć do ładowarki, ale zobaczmy jak on pracuje, jak pracuje ten silniczek. Przy odblokowaniu tego wyłącznika automatycznie zaświeca się lampka. Bardzo szybkie zatrzymanie i posiada miękki start. To jest szybka ładowarka, 4 Ah w 50 minut. W tej ładowarce mamy bardzo długi przewód zasilający, około 2 metry. Od razu nam się tutaj włącza wentylator, bo to jest ładowanie, tak jest pełne naładowanie na zielono, tak jest przegrzanie akumulatora na czerwono, a takie migające czerwone kreski to już jest raczej kasacja akumulatora. Przy pomocy kluczyka imbusowego skręcamy tutaj tą prowadnicę jeszcze. Oprócz tego, że te bolce tutaj są, to jeszcze mamy z tej strony na śrubkę i z drugiej strony musimy po prostu to skręcić, żeby zabezpieczyć sobie no, tą pilarkę, tą piłę. Mocno siedzi. Czyli to dopiero wkładamy tutaj. Drugi akumulator, zaraz sprawdzimy, też ma dwie kreseczki, czyli on był taki już dostosowany do przechowywania. Jeszcze go podładuję, żeby były 4 pełne kreski, żeby był w pełni naładowany. W pierwszej kolejności przetnę taką płytę, sklejkę. Ona ma 1 cm, 10 mm grubości i jest dosyć długa ta płyta. Możliwości jakie tutaj mamy tej tarczy, tej całej ukośnicy, to mamy 210 mm cięcia. Tutaj mamy dokładnie 250 mm, także tutaj będziemy wchodzić w materiał. I jeszcze ciekawa rzecz jedna jest, teraz nie widzimy, ale jeżeli włączymy tą lampkę tutaj na wyłączniku, to zobaczcie, mamy tutaj linię cienia, także ona nie posiada lasera, ale linia cienia, taka nowa technologia, pokazuje nam po prostu bardzo wyraźnie tą linię.
220 mm. Zrobię sobie tutaj podkładki 70 mm. Wytniemy z tego 70 mm i będę miał po prostu taki dosyć długi stół roboczy. A tutaj na tej przykładnicy mamy dodatkowo dwie skale w centymetrach i w calach. Możemy od razu ustawić sobie odpowiednią długość. Deseczka jest dosyć szeroka, także zobaczcie, jaki piękny roweczek wyszedł. Pięknie można sobie takie rzeczy robić. No i teraz mamy roweczek idealny. Czyli takie deseczki nie stanowią żadnego problemu dla tej ukośnicy. Wiadomo, że to jest mniejsze narzędzie do mniejszych zastosowań. Zobaczmy, jak szybko można przeciąć. Teraz pora na taki profil aluminiowy.
No a teraz pora na taką rurkę stalową z miękkiej stali. Mamy dokładnie 55 mm, grubość ścianki około 2 mm, chociaż maksymalnie przy profilach ta piła ukosowa zapewnić nam ma 3 mm grubości, jeżeli chodzi właśnie o profil. No myślałem, że to będzie trochę ciepłe, ale to nawet nie jest ciepłe. No pięknie przecina. A jeszcze przetnijmy taką rurkę PCV gdzieś w tym miejscu. To będzie mi potrzebne do mojego separatora. No i dwie takie rureczki będą mi potrzebne do właśnie separatora, tak żebyśmy po prostu poprzez ten odkurzacz mogli zbierać ten pył do osobnych pojemników. To już będzie w następnym filmie, także już z góry zapraszam. Odłączymy rurę. No jest tego trochę. To ma 10 litrów czy 11 nawet. No i sporo tego. Jakbyśmy nie mieli tego, to wszystko by fruwało w powietrzu. Ten najdrobniejszy pył. No bo ten tutaj, co nam tutaj wylatuje, no to jest taki dosyć gruby, który tam nie wciągnie, bo odbije tutaj. A ten taki najdrobniejszy pył, który by latał w powietrzu, w ogóle go nie ma. To jest wszystko tutaj w pojemniku. Super sprawa, jeżeli chodzi o ten posuw. Bardzo duży plus. Również akumulator. Są też mocniejsze akumulatory, ale w sprzedaży dedykowane są te czwórki. Jeżeli chodzi o link, to można uzyskać 5% zniżki, jeżeli użyjemy kodu, który tam Wam podam, ale też są duże obniżki na ich stronie evolution.pl. Sprawdźmy jeszcze, jak tnie taką deskę kompozytową tarasową. Tutaj mam taką krótką, także tutaj to mocowanie mi nie sięga, a troszkę ryzykownie tutaj jest podkładać rękę, ale możemy wykorzystać tutaj taki otwór, wkręcimy taką śrubę, czy włożymy, bo ten zacisk jest bardzo fajnie tutaj zbudowany. Zobaczcie, ma tutaj taki rowek, także spokojnie tu nam chwyci. I w ten sposób bardzo mocne mocowanie tutaj tego mamy.
Bardzo ładne, czyste cięcie, szybkie. Teraz przetniemy taką łatę. To są podkłady pod deski tarasowe, też wykonane z kompozytu. Powiem Wam, że bardzo fajny ten stoliczek tutaj, co sobie przedłużyłem, bo dzięki temu mogę właśnie takie dłuższe przedmioty sobie tutaj wycinać. Jeżeli chodzi o ustawienie kąta, to musiałbym sobie po prostu tutaj zaznaczyć kąt 45 stopni, tak żeby wiedzieć, gdzie ustawić dokładnie. Ale jeżeli nie, to szybko zdemontuję to po prostu i mam już ten stół oryginalny. Teraz przetniemy sobie taką dechę. Ona ma 160 mm na 50 mm. No bardzo ładne i szybkie przecięcie. Przedtem żeśmy naraz to próbowali. No to idzie oczywiście trudniej, ale jeżeli po prostu robimy sobie na 2 razy, no to bardzo ładne też przecięcie i bardzo szybkie. No teraz jedziemy coraz bardziej na ostro. Taki gruby ceownik. Zobaczymy, jak sobie teraz poradzi. No pięknie przecięło. Materiał w ogóle nie jest nawet taki ciepły. Może troszeczkę gdzieś tam. No to jest gruba decha i tutaj już nam na samym końcu po prostu tutaj jeszcze nie dało rady już, ale pięknie, pięknie pod kątem 45 stopni wycięło. Zobaczymy, jaka to jest długość tego. No tutaj mamy aż 225, 226. No pod kątem 45 stopni, tak jak teraz jest ustawione, to tej grubości nie przetniemy, bo po prostu parametry są inne.
Tutaj możemy i drewno przecinać, i plastik, jakieś tworzywa, kompozyty, no różne rzeczy, rury, miękką stal. No ale nie możemy cały czas stosować na przykład do stali, bo tak to ją też możemy szybko po prostu tą tarczę zajeździć. Są odpowiednie tarcze, są też piły te niebieskie, takie, no to one są już dla takie profesjonalne bardzo. No to tam są już tarcze specjalne do stali. Także dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć, do następnego filmu, niebawem kolejne filmy, no i zobaczymy, jak one po prostu działają, jak wyglądają w ogóle, jakie mają parametry. Siemka, cześć. Zaczniemy od tej dechy, zobaczymy, czy mamy 90 stopni. 89,9 fabrycznie ustawione, no to prawie 90 stopni. Czterdzieści 5,5 stopnia, czyli też wszystko do korekty na tej pile ukosowej. 45,1. Na mniejszych takich kawałkach to ten błąd jest jeszcze mniejszy. No, tutaj nam wyszło równiutkie 45 stopni. Czyli bardzo dobrze ustawiona fabrycznie już ta piła ukosowa. No i podkreślam to cały czas, że możemy sami sobie te błędy różne tutaj ustawić, że bardzo dokładnie po prostu ustawimy sobie kąty cięcia.